Posłuchaj inspirujących opowieści tych, którzy zmieniają świat. Zapraszamy na podcast Historie z pasją. Anna Stachowska przy mikrofonie. Witam Państwa bardzo ciepło w naszym podcaście. System edukacji w Polsce zabezpiecza potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną do 24 roku życia. Po zakończeniu edukacji takim osobom brakuje odpowiedniego wsparcia, a system, w którym są kształcone, nie przygotowuje ich do samodzielnego życia. No i dlatego powstały projekty, które wyrosły na bazie rozwijanej w Sosnowcu koncepcji świata idealnego, systemowych rozwiązań wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. O tym koncepcie, który, jak się okazuje, jest zupełnie unikalny w skali kraju, zapytam już teraz pierwszego naszego gościa, panią Iwonę Durek, dyrektorkę Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Dzień dobry, pani Iwono. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jaka jest ich droga życiowa? Jak w ogóle wygląda dorosłość osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną? To nie jest prosty proces ze względu na to, że system edukacji kończy się na 24 roku życia i później zaczyna się obszar bardzo niezaopiekowany. I w tym obszarze trudno znaleźć się młodemu człowiekowi, który po ukończeniu szkoły nie ma odpowiedniego wsparcia, a bardzo go potrzebuje. System, który proponujemy w Sosnowcu, wyrósł z potrzeby serca, ponieważ okazało się, że do szkoły wracali nam uczniowie, absolwenci, którzy w czerwcu ukończyli szkołę, a we wrześniu stawali w drzwiach i mówili: jestem, pani Iwono, jestem. Na moje tłumaczenie: no tak, ale ukończyłeś już szkołę, ostatnią klasę i nie możesz chodzić do szkoły dłużej. To wzrok, który widziało się wtedy, był przejmujący i jak to? Ale ja chcę. I to jak chcę chyba było wywoławczym takim hasłem do tego, żeby pochylić się nad tym głębiej i pomóc tej młodzieży, która już poza systemem edukacji nie daje sobie rady we współczesnym świecie, ponieważ on nie oferuje podparcia, nie oferuje pomocnej ręki, zwłaszcza dla tych, którzy chcą być samodzielni bardziej troszeczkę niż tylko pod opieką rodziców. Rodzice też w tym zakresie mają ciężkie zadanie, ponieważ nie są zorientowani w możliwościach, jakie daje współczesny świat. Dla nich to również trudne zadanie, ponieważ prowadzenie własnego dziecka w sposób fachowy wykracza często poza ich możliwości. No i właśnie na tej podbudowie Świat Idealny, który wymyśliliśmy wraz z panem dyrektorem Leszkiem Falisem, z którym współpracujemy od ponad 18 lat, wymyśliliśmy sobie, że na świecie może być idealnie, a tak na przekór wszystkiemu. A niech będzie. Niech będzie coś, co będzie ciepłe dla nas, ponieważ to był świat tworzony dla nas, więc niech będzie właśnie tak. To tytuł jednego z obrazów niepełnosprawnego artysty z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, pana Pawła Garncorza. I on właśnie swoją wystawę prac zatytułował w tamtym czasie Świat Idealny. I to jego inspiracja: stwórzmy przestrzeń, która jest uporządkowana, tak jak prace artysty z Aspergerem, z autyzmem. Stwórzmy przestrzeń, w której jest bezpiecznie, w której można się zorientować, w której widać kolejne działania, w której jest pomysł na to, co możemy zrobić i która zaoferuje spokój. I to jest właśnie świat idealny według nas. Czy ten projekt według was może posłużyć też innym, na przykład jako taki przykład inicjatyw porozumienia się takiego społecznego? Nasze działania budzą ogromne zainteresowanie i to zarówno organów prowadzących z innych miejscowości, jak i kuratoriów oświaty, które zwracają się do nas: przyjedźcie, pokażcie, wytłumaczcie. Pokażcie to dyrektorom, pokażcie to organom prowadzącym, zainspirujcie ich. No i dla nas to wielka radość, że możemy podzielić się tym, co osiągnęliśmy w trakcie tego długiego okresu, a z drugiej strony to też liczymy na to, że z tego powstaną konkretne działania w innych obszarach, właśnie na skutek
zaakceptowania tych pomysłów, które w naszym wypadku się sprawdziły i widać, że działają. I okazuje się też, że właściwie rezultat tych działań, tych 2 programów przeszedł Państwa najśmielsze oczekiwania. W szkole ruszyło mini przedsiębiorstwo. To w ogóle kolejne innowacyjne działanie, które wyrosło na bazie aktywności nauczycieli, z kreatywności wyniesionej z projektu. Skoro da się różne rzeczy, dlaczego nie mini przedsiębiorstwo? No i rzeczywiście w tej chwili mamy własną piekarnię na terenie szkoły i wypiekamy bardzo zdrowy chleb w oparciu o pracę naszych uczniów. To jest działanie, które dało nam samodzielność. Idziemy krok dalej, tłoczymy olej samodzielnie, więc chleb, olej. Posadziliśmy własne zioła i w tej chwili hodujemy własną herbatę, więc co roku kroczek do przodu i co jakiś czas kolejny fajny pomysł, który zaczyna naprawdę pięknie owocować kolejnym krokiem i kolejnym krokiem. I tworzy się z tego taki cały system pomysłów, które kreują tą rzeczywistość, no tak, właśnie w ten świat idealny, o którym marzyliśmy. Czyli w taki świat, w którym jest bezpiecznie, w którym wszystko jest w zasięgu i w którym to my decydujemy o tym, czego potrzebujemy i jak to ma wyglądać. No właśnie, naszym kolejnym gościem jest Jakub Wolny, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Wzięliście udział w bardzo ciekawych 2 projektach. Powiedzmy o nich coś więcej. Tak, udało nam się przygotować wnioski i je wygrać w programie Edukacja finansowanym ze środków EOG, głównie tutaj przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. I to były 2 projekty, EOS i ION. I one są takim pomysłem na to, żeby kontynuować te działania, które jakby tworzymy w ramach świata idealnego, aby je uzupełniać, aby je jeszcze bardziej rozwijać. Tak jak pani dyrektor tutaj mówiła, te mieszkania powstały z takiej ogromnej potrzeby naszych uczniów, naszych absolwentów. Natomiast to, jak one się fajnie zaczęły sprawdzać, sprawiło, że coraz więcej uczniów na takim wczesnym poziomie, już gdzieś na etapie szkoły podstawowej i ich rodziców zaczęli sobie zdawać sprawę z tego, że no, to jest może pomysł na przyszłość, tak? Że prędzej czy później gdzieś ta samodzielność być może jest możliwa. No i pomyśleliśmy sobie, co zrobić, żeby lepiej tych naszych uczniów do tego przygotować, żeby lepiej jakby nie tak interwencyjnie, tylko już planowo wchodzili właśnie w system mieszkań wspomaganych, czy tych wszystkich działań na otwartym rynku pracy. No i tak powstał w pierwszej kolejności program EOS, program poświęcony głównie budowaniu samodzielności naszych uczniów w zakresie ich umiejętności do samodzielnego mieszkania, do takiej gotowości do tego, żeby w pewnym momencie wyjść z domu rodzinnego i podjąć taką próbę mieszkania właśnie z bardzo niewielkim podparciem, troszeczkę takiego przywracania naturalnego cyklu życia, czyli taki młody 20-kilkulatek, no zazwyczaj właśnie wychodzi z domu rodzinnego. Niestety w przypadku bardzo wielu naszych uczniów jest zupełnie odwrotnie. Wielu z nich, kończąc 24 rok życia, wraca do tego domu i bardzo często zostaje tam no, aż do śmierci rodziców. Więc EOS miał ich przygotowywać do tego, żeby kończąc 24 rok życia, oni mogli rzeczywiście z takim przygotowaniem, z pewnością siebie rozpoczynać tą swoją możliwie samodzielną drogę. Natomiast projekt ION był krokiem naprzód. Skoro zaczynamy mieszkać samodzielnie, no to potrzebne nam są środki do tego, żeby się utrzymać. No a przecież wszyscy młodzi ludzie prędzej czy później zaczynają pracę zawodową i ION również jakby tą przestrzeń takiego jakby przygotowania i wdrożenia i aktywizacji zawodowej miał zapewniać. Jakie państwo mieli największe wyzwania podczas trwania tych 2 projektów? No, tych wyzwań było strasznie dużo. Zaczynaliśmy w okresie okołopandemicznym, więc ten sam początek taki organizacyjny to było bardzo dużo różnego rodzaju takich wyzwań dla nas, żeby to zorganizować, ale tak naprawdę chyba największym wyzwaniem były takie działania ukierunkowane na zmiany postaw społecznych, bo jeden i drugi projekt
dotyka przestrzeni życia naszych podopiecznych, która jest osadzona w bardzo konkretnym środowisku. I to od gotowości tego otoczenia społecznego na przyjęcie naszych uczniów bardzo wiele zależy w kontekście jakby w ogóle przyszłości tych młodych ludzi. To z jednej strony jest pewna gotowość na bycie sąsiadem takich naszych rodzinek, bo tak to czujemy, ale jeszcze większym wyzwaniem jest chyba taka gotowość do tego, żeby być pracodawcą, żeby zatrudnić osobę z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. To jest taka grupa, która jest chyba najbardziej marginalizowana spośród wszystkich niepełnosprawności, tak w ogóle. I od wielu lat borykamy się z wieloma jakby takimi właśnie wyzwaniami, z taką potrzebą przekonywania i pokazywania, że dorosła osoba z głębszą niepełnosprawnością intelektualną to może być dobry pracownik, to może być wartościowy członek zespołu, który może czasem nie wykona swojego zadania tak perfekcyjnie pewnie, jak mógłby to wykonać ktoś jakby w pełni sprawny, ale zawsze wnoszą coś zupełnie szczególnego w atmosferę, w tą relację, która panuje w danym zakładzie pracy. Coś, co wszystkie te podmioty, z którymi żeśmy pracowali, oni zawsze to podkreślali, że ci młodzi pracownicy właśnie z niepełnosprawnością intelektualną wnoszą do atmosfery pracy coś zupełnie wyjątkowego, takiego troskliwego, takiego troszeczkę nowego wymiaru, chciałoby się powiedzieć miłości, której nam chyba w tym świecie bardzo, bardzo potrzeba. Zwłaszcza w tym świecie idealnym, który chcecie tworzyć i tworzycie. Jakie korzyści tak naprawdę płyną, jeżeli chodzi o te projekty, 2 projekty, o których wspomnieliście, jeżeli chodzi o lokalne społeczeństwo? Tych korzyści znowu można by wymieniać na bardzo wielu płaszczyznach. Po pierwsze jest to budowanie takiej społeczności bardzo otwartej, bardzo inkluzyjnej. Europa, myślę, w ogóle zmierza w kierunku właśnie zwiększania dostępności i inkluzji społecznej osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i to umożliwianie im samodzielnego mieszkania w taki sposób możliwie autonomiczny jest potężnym wyrazem tego typu działań. I nie mam żadnych wątpliwości, że to wzbogaca te lokalne społeczności o taką wrażliwość na drugiego człowieka, która wydaje mi się szalenie ważna w naszym świecie. Natomiast projekt ION, tak mocno ukierunkowany na kształcenie zawodowe, to jest po pierwsze ogromna szansa dla samych osób z niepełnosprawnością do tego, żeby one realizowały się jako młodzi dorośli, jako aktywni pracownicy, a nie tylko pasywni biercy pomocy społecznej. Ale właśnie ten aspekt jest też ważny dla społeczeństwa, tak? Że to pokazuje, że nasi uczniowie, nasi absolwenci, oni nie są tylko biorcami wsparcia społecznego, ale też aktywnie w tym życiu uczestniczą. To oni kreują nasz ogród polisensoryczny, który jest fantastyczną przestrzenią, jednym z piękniejszych parków w Sosnowcu. To dzięki ich staraniom on wygląda tak, jak wygląda. I mam taką wielką nadzieję, że te projekty zbudują troszeczkę takiej świadomości, przynajmniej w naszym lokalnym społeczeństwie, że właśnie osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną mogą być bardzo wartościowymi członkami naszego społeczeństwa. To teraz nasuwa mi się też takie pytanie związane z tym, jakie też innowacje technologiczne właśnie były wdrażane w ramach tych projektów. W projekcie EOS zwłaszcza poszukiwaliśmy takich bardzo innowacyjnych sposobów przygotowywania naszych uczniów do samodzielnego życia. Tutaj pojawiły się pomysły z wykorzystaniem technologii VR. Troszeczkę tak jest, że nauczenie pewnych sposobów reagowania w sytuacjach trudnych bywa dużym wyzwaniem dla naszych uczniów, a nie sposób jest symulować zalewanie domu 10-krotnie w szkole. Tak? To jest sytuacja, którą bardzo trudno gdzieś otworzyć, a jednocześnie jeśli nie ma takiego konkretnego odniesienia, to bardzo trudno jest zrozumieć i odnaleźć się w tej sytuacji naszym uczniom. I tutaj właśnie rozwiązania VR-owe pozwoliły na stworzenie takich symulacyjnych scenariuszy w wirtualnej rzeczywistości, które można wielokrotnie odtwarzać, wielokrotnie ćwiczyć te same ćwiczenia w bardzo imersyjnym środowisku, które troszeczkę przekłamuje nasz mózg, że to, co widzimy w okularach wirtualnej rzeczywistości, bardzo niewiele różni się od tego, co w rzeczywistości może się wydarzyć. Czy to w ogóle też była taka współpraca międzynarodowa, czy ten projekt w ogóle zakładał taką współpracę międzynarodową? Jeśli tak, to z jakimi krajami?
Dla nas to była ogromna szansa na wymianę doświadczeń, na zobaczenie troszeczkę innego świata, takiego świata, w którym ograniczenia finansowe są znacznie mniejszym problemem niż w Polsce. Na pewno wyciągnęliśmy stamtąd taką koncepcję organizacji przestrzeni. Dzięki obserwacjom Fab Labu w Technics Collin w Islandii troszeczkę zainspirowaliśmy się przy tworzeniu naszego Fab Labu, naszej przestrzeni w drugiej lokalizacji szkoły, gdzie też w takim open space'ie tworzymy przestrzeń do nauki, do przysposobienia do pracy, do doświadczenia różnego rodzaju aktywności. A czego się nauczyli Islandczycy? Islandczycy, myślę, zobaczyli sobie w naszej szkole taką ogromną troskę o bliskość, o relacje, o też taką chyba niebywałą kreatywność w adaptowaniu każdej sytuacji jako potencjalnej szansy na uczenie się. I bardzo byli tym zainspirowani i tak widzę, że wracają do nas i podglądają, jak my pewne rzeczy robimy. To się przerodziło w przyjaźń. Takich kontaktów zupełnie nieformalnych do dzisiaj mamy jeszcze wiele, gdzie tamtejsi nauczyciele zwracają się do nas z pytaniem, a jak to zrobić, albo czy nie mamy jakichś doświadczeń terapeutycznych w pracy z takim czy innym dzieckiem. To jest, myślę, fantastyczny zasób, który nam po tych projektach został. A teraz, proszę Państwa, takie można by powiedzieć podsumowanie, bo porozmawiamy o rezultatach tych 2 projektów dla konkretnych osób, w tym przypadku uczniów, nauczycieli i absolwentów. Z nami kolejni goście, nauczycielki z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, pani Paulina Koston i Patrycja Pasowicz. Witam panie, bardzo ciepło. Dzień dobry, witamy. Czego uczniowie uczestniczący w tych projektach się nauczyli? Czego wy się nauczyłyście też jako nauczycielki? Myślę, że nie będzie to przesada, jeśli powiem, że udział w projektach dla naszych uczniów to tak naprawdę były lekcje życiowe. Projekt ION, w którym ja osobiście miałam okazję brać udział, zakładał wymiany uczniowskie, wymiany nauczycieli, wyjazd do Islandii i odwiedziny w tamtejszych szkołach. Nasi uczniowie tak naprawdę mieli taką okazję po raz pierwszy samodzielnie wyruszyć z domu. To była właśnie taka pierwsza okazja na to, żeby gdzieś tam bez rodziców zafunkcjonować. I myślę, że to właśnie było takie największe doświadczenie życiowe. Była to lekcja samodzielności i taki sprawdzian dojrzałości. Ta lekcja samodzielności polegała również na tym, że przez 7 dni uczniowie mieszkali samodzielnie, musieli zadbać o własne potrzeby, musieli też zadbać o siebie w zupełnie obcym kraju, w obcym miejscu, przy naszym wsparciu oczywiście. Natomiast było to niezwykle trudne, ponieważ większość naszych uczniów zupełnie nie rozumie języka angielskiego, bo takowym się posługiwaliśmy, więc to było dodatkowym utrudnieniem, a tych utrudnień było bardzo dużo. Większość naszych uczniów pierwszy raz leciała samolotem, przechodziła kontrolę bezpieczeństwa. Czasem było też tak, że dowód osobisty to jest dokument, który gdzieś tam sobie leżał głęboko w szafie. A tutaj nagle musieli się nim posługiwać, więc to rzeczywiście było dla nich dużą lekcją życia. I dla nas jako nauczycieli, którzy zmienili miejsce pracy ze szkoły na zupełnie inne warunki, tak, mieszkania z uczniami 24 na dobę, tak naprawdę opiekując się nimi i uczestnicząc właśnie w tych emocjach, w tym wspólnym przeżywaniu, to też było zupełnie ciekawe i ubogacające doświadczenie tak naprawdę. Co nowego wprowadziły tak naprawdę te projekty do rzeczywistości szkolnej? Myślę, że sama praca projektowa, praca w projekcie nadaje zupełnie nową jakość w edukacji. Zmienia się punkt widzenia nauczyciela, perspektywa nauczyciela, gdyż właśnie model kształcenia jest inny, tak? W projektach kładzie się nacisk, przynajmniej w tych, w których my brałyśmy udział, na praktyczne umiejętności naszych uczniów, tak? I odchodzimy trochę od takiej wiedzy teoretycznej w ławeczce, tylko to są już faktyczne, realne warunki, życiowe sytuacje, w których nasi uczniowie zdobywają umiejętności.
Czyli bardzo się zmieniła szkoła właściwie w czasie realizacji tego projektu i zmienia się pewnie nieustannie i będzie się zmieniać. Co te projekty zmieniły w pracy nauczycieli, którzy uczestniczyli w tych projektach? Myślę, że wszyscy z nas, którzy brali udział w tych projektach, zgadzają się co do tego, że jakby uświadomiliśmy sobie, że uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą tak naprawdę być dobrze wykwalifikowanymi i świadomymi swojego potencjału jako pracownicy tak naprawdę, tak? Że wcześniej nam się wydawało, że no my przygotowujemy uczniów do pracy, ale jednak do pewnych tylko obszarów, do pewnych działań. A tutaj się okazuje, że no jednak powinniśmy kształtować takiego człowieka, który jest świadomy swoich możliwości, też ograniczeń, tak? I faktycznie jesteśmy w stanie to zrobić, jesteśmy w stanie to zrealizować, więc myślę, że ta zmiana w naszym myśleniu jakby, no ona się dzieje, tak? Czy to jest też tak, że ten projekt był też nie tylko dla nauczycieli, nie tylko dla uczniów, ale także i nauczycieli, ponieważ wy wzajemnie się czegoś o sobie dowiedzieliście? Zaczęło się od tego, że spotkałyśmy zupełnie nowych ludzi właśnie na tej Islandii, innych nauczycieli, którzy w inny sposób pracujemy z uczniami z tymi samymi problemami i jakby mierzymy się z tymi samymi jakimiś tam wyzwaniami. Natomiast środowisko, w którym oni pracują, podejście, ta mentalność w ogóle do osób z niepełnosprawnością i cała taka polityczna sytuacja, która na Islandii ma miejsce, no jest zupełnie inna. Ja chciałam jeszcze wspomnieć o tym, że cały czas mówimy o tym, że to my się uczymy od islandzkich nauczycieli i to jest prawda. Natomiast oni też bardzo dużo uczyli się od nas. Zawsze wyjeżdżali pełni, naładowani pozytywną energią. Nasza szkoła jest rzeczywiście bardzo przyjazna. Przyjmowaliśmy ich z otwartymi sercami. Zupełnie inaczej niż tam. Tam byliśmy oczywiście miło przyjmowani, natomiast to dla nich było zupełnie normalne, że ktoś obcy się po szkole kręci. Nie wszyscy się tam znają, to nie są takie środowiska domowe jak u nas, tak? U nas jak ktoś obcy się pojawia, to już jest radar, to już jakby wiadomo, że to nie jest ktoś, kto na co dzień tutaj się przemieszcza, więc jakby jak oni się tutaj pojawili, to tak jak Paulina mówi, to z wielkim takim zaopiekowaniem staraliśmy się ich tutaj pokazać im i przyjąć, tak? Więc byli trochę zaskoczeni tym, że no nie są tacy anonimowi. Natomiast oni tutaj. co wspominali, czego się od nas nauczyli, to jest ta integracja. To jest to, że jesteśmy wszyscy jedną wielką społecznością. To, że jeżeli obchodzimy Dzień Chleba, to obchodzimy go w naszym ogrodzie z piecem. Wszyscy, mamy zespół muzyczny, który nam gra, mamy kucharzy, którzy nam pomagają, oczywiście nasi uczniowie, którzy kształcą się w tym kierunku jako pomoc gastronomiczna, więc myślę, że nie tylko to było jednostronne, tylko i my, i oni wzajemnie się mogliśmy od siebie uczyć. Wszystkie, proszę Państwa, materiały dotyczące wspomnianych przez naszych gości projektów są dostępne na stronie projektu w języku polskim i angielskim, tak aby mogła z nich skorzystać szeroka grupa odbiorców. Znajdą je Państwo na stronie www.eok.gov.pl. Przypomnę, dzisiaj moimi gośćmi byli Iwona Durek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, Jakub Wolny, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu i nauczycielki Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, pani Paulina Koston i Patrycja Pasowicz. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za to nasze spotkanie. Oby takich projektów było więcej, bo jak się okazuje, że sukcesy i te wymierne korzyści są tak duże, że mogą też inspirować i nieustannie będą na pewno czyniły dużo dobra. Dziękuję pięknie, a rozmowę prowadziła Anna Stachowska. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.eog.gov.pl/kampania, gdzie znajdziecie kolejne odcinki podcastu oraz pełną ofertę produktów związanych z naszą kampanią. Nie przegapcie żadnych nowości. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnych odsłon. Kampania finansowana ze środków funduszy norweskich i EOG.